Dzień dobry moi mili, siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Dzisiaj będę mówił szybko, mam nadzieję, że mniej, bo mamy godzinę 14, był u mnie klient z Philips Latego, jego Philips był trzeci w kolejce, ale w weekend jest, jak widzicie pewnie na miniaturce, roczek syna, o ile dobrze zapamiętam, pozdrawiam serdecznie. No i zapytał, czy możemy tutaj coś zrobić, żeby na ten weekend to było. Mnie w piątek nie ma pracy, bo jest zlot Discordowy, o którym wspominałem już nie raz. Zapraszam oczywiście na serwer Discord, wsparcie kanału, zakładka. Będzie dzisiaj dużo ADHD. Uruchamiamy go, żeby działał. Sprawdzamy, żeby robił kawę, mycia wszelakie, jakieś zaparzaczy, regeneracji. Zrobię już później, bo mało mam czasu, ja sobie to później umyję, także dzisiaj ADHD level 1000, odpalamy lampy, odpalamy kamery i lecimy. Ja już rozebrałem górę, standard korporacyjny. W tych ekspresach już mam przygotowaną wysypkę. Wyciągamy tackę, wszystkie mycia już pewnie zrobię jutro, ale chcę ten ekspres doprowadzić do stanu używalności, żeby jutro tylko go dopieścić. Filtr już do wyrzucenia, wiadomo, wszystko odkładamy. No spójrzcie, standard. Widzieliście to nieraz, ale z braku czasu, słuchajcie, chcę wam nagrać film. Zobaczymy, jak to będzie szło, jak ja się nie będę skupiał bardziej na, ale trochę kamerę, na gadaniu swoich farmazonów, jak to zwykle bywa, a bardziej się skupię na kręceniu, więc będę po prostu robił ten ekspres. Coś tam gadał, no żeby nie było ciszy. Zintegrowany. Kręcimy, słuchajcie, kręcimy. Na razie tylko, żeby go uruchomić. Zobaczmy zaparzacz. Wygląda ok. Nawet zadbany. Wiadomo, i tak do mycia, do wymiany o-ring to zaraz. Ale my, idź sobie na miejsce, gościu. Lecimy, rozkręcamy obudowę. Trzeba go odkurzyć, no to muszę zrobić, żeby nie została ta kawa w środku. Bo widzicie, jakie tu się złodzieje. Czyli standard. Kręcimy śrubki. Chcę wam pokazać, jak ja pracuję, jak się skupiam prawie że w 100% na pracy. Mogę gadać głupoty, chociaż nie uważam, że gadam jakieś mądre rzeczy normalnie, więc wiecie, o co chodzi. Ostatnio wysyp Philipsów znowu. W tym tygodniu robię 6? 5, 6, 7? Nawet tego już nie liczę, słuchajcie, bo to w większości przypadków w tych ekspresach są, no powiem wam szczerze, że naprawiać te ekspresy, taki standardowy robić serwis, śrubko gdzie lecisz, to by chyba małpę nawet nauczył. Bo no tu się zawsze psuje to samo, widzicie co tu się dzieje. Wyciągamy to wszystko, boczki to będziemy czyścić później, to nie ma teraz takiej potrzeby. Końcówki, czyszczenie, no wyjmijmy ten młynek, no zło się dzieje tu przeokrutne. Zło się dzieje tu przeokrutne. Od razu go odkręćmy. O, wykręcamy śrubkę, która ogranicza młynek, żeby się nie rozkręcił, pytacie o to czasami. Wyciągamy gumę, bo no mam nadzieję, że ten młynek działa. Klient twierdzi, bo ja powiedziałem klientowi, że nie mam silników, już mi nie przyjdą w tym tygodniu, a jeśli silnik już padł, no to nie będzie naroczek. Dobra, przyciszę trochę może mikrofon, żebyście aż tak tego szumu nie słyszeli. No i zaczynamy sprzątanie, słuchajcie, bo tu no nie ma innej drogi. Trochę wam przyciszę, mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby potem podgłosić. Jedziemy. Słuchajcie, położę go na boku, będzie mi wam łatwiej to pokazać, tylko znajdę tą swoją nieszczęsną gąbeczkę. No żeby jak już słuchacie tego chaosu, hałasu, o wysypka, patrzcie, znalazła się. Kurna, co jest z tymi wysypkami w tych laczkach, to ja nie wiem. No ale coś jest, dobra, odkurzamy dalej.
Już biorę głośniej, gdzie jest myszka. Pot z czoła się leje, słuchajcie, straszliwie. No ale chcę wam pokazać tą pracę, ponieważ bez dubli. To bez dubli, czyli praca tak jak wygląda moja praca. Nawet miałem takie od was propozycje, żeby nagrać bez gadania. Puścić jakąś muzykę, ale wydaje mi się to nudne. Napiszcie. Chcecie taki film? Żebym nagrał po prostu swoją pracę bez gadania do was? Zobaczycie jak to wygląda? Wybierzcie jakiś ekspres i napiszcie, czy chcecie takie coś zobaczyć. Bo to nagrać to wiecie, żaden problem. Włączyć kamerę, potem podłożyć ścieżkę dźwiękową. Zero problemu. To dla was te filmy. To jest oczywiście wstępnie wyczyszczone. Co tu należy, słuchajcie, zrobić? Należy. Nie mam, jutro przyjdą. Wymienić końcówkę. Ja je wymieniam teraz już zawsze, bo pękają. Wiecie o tym z filmów. Odkamienić go to na końcu, ale tak, żeby go uruchomić, trzeba wyczyścić wszystkie te wężyki i przepływomierz. Tego nie będziemy robić na filmie, to już było. Oczywiście po... Co to było? Myszka spadła. Trudno, ale nie wyłączyła mi niczego. Nie. Po wszystkim trzeba to jeszcze raz wszystko umyć na wilgotno. Nie na mokro, nie wodą, ale wilgotną jakąś ściereczką, żeby się pozbyć resztek tego kurzu kawowego. Ale no, na potrzeby filmu to go po prostu uruchommy. Czyli wymieniamy uszczelki. Tu dwie, tu dwie, tu dwie, tu dwie. To wymieniamy całe z uszczelkami. Tu jedna, tu taka gruba specjalna. To są przewody od młynka, możemy je wprowadzić z powrotem. Bo co było zgłoszone w tym ekspresie? Już wam mówię, poczekajcie, żeby wam numeru telefonu nie pokazać, bo to dane wrażliwe. Przegląd diagnoza. Tyle jest zgłoszone, dobra. Gorąco jest, słuchajcie, 26 stopni w firmie. Zaparzacz mamy wyjęty. Oczywiście czyścimy wylewkę, czyli ściągamy, to już nabrałem wprawy, ściągamy jeden, od dołu zawsze zaczynacie. Jak nie idzie, to trochę to psiknijcie czymś, żeby zeszło ładnie. Teraz ściągamy tak, tu trochę podginamy z wyczuciem, żeby nie połamać. Mamy zdjęty ten element i jeszcze to musimy podważyć, żeby wyszło. O, czy tak, trzeba to po prostu wyjąć do góry. O. No i tu będziemy czyścić później. Co dalej? No na pewno młynek i wysypka. Wysypeczkę mam. Młynek no prawie że wyczyszczony. Jeszcze bym go tutaj dopieścił w niektórych miejscach, żeby się pozbyć tej kawy. No bo wiadomo, trzeba. To idzie do mycia ta gumka, ale to później. Chcę wam pokazać tylko istotne rzeczy. Czyli bierzemy wysypkę, nakładamy ją od góry. Zawsze od góry. Musi pyknąć. O, pyknęła. Ja ją podklejam. Niektóre serwisy to robią, niektóre serwisy tego nie robią. Jakimś takim klejem typu kropelka w żelu, tu mam taki. Ja ją tu, słuchajcie, podklejam w miejscach tu, od dołu. Nie wiem, czy to widać. I z drugiej strony, żebym ja się nie przykleił. To ją trochę wzmacnia. Nie wracają do mnie. Nie wracają do mnie, żadna nie wróciła do mnie złamana. Więc chyba to działa, nie? Gumę za chwilę. To też warto przetrzeć. To jest taki szybki serwis. No nie będę was zamęczał. To wszystko się czyści dokładnie i tak będzie to zrobione. Ale przede wszystkim chcemy go sprawdzić. Trzeba go zdiagnozować, wycenić, napisać do klienta, żeby klient zaakceptował koszty. Bo jakieś tam wstępne omówiliśmy, ale no trzeba podać konkret, tak? W takich sprawach to konkret. Przyciskamy żarno, dociskamy i zakręcamy. Pytacie o to często. Ta linia narysowana przez producenta, Jezu, jak mi gorąco, ma wskazywać początek elementu regulacyjnego, czyli to jest fabryka. Na razie wkładam tą gumkę tu, wkładam gumę mocującą. No i co? Nie mylcie kierunków. Ja nawet wczoraj pomyliłem, czyli czerwony przewód do plusa. Plusa macie u góry. Jest znaczek plusa. Pokażę wam go. Miałem tego nie robić, ale chociaż, bo to ważne. Będzie wam się młynek w drugą stronę kręcił. Widać tu plusik nad końcówką do podłączenia przewodu. Więc ostrzymy. Przepuszczamy przewody. Czarny u dołu, bo to minus. Kolorowy, bo może być biały, może być czerwony. U góry, bo to plus. Sprężyna. Gdzie jest sprężyna? Czemu tu nie ma sprężyny? Ciekawostka. Ktoś tu grzebał, zgubił sprężynę. Dobra, to niedobrze. Czy ja ją wciągnąłem odkurzaczem? Powiedzcie. Raczej nie. No nie. Ten ekspres był grzebany, bo jak ja go rozkręcałem, słuchajcie, to połamane były te zatrzaski od góry. Czekajcie, muszę znaleźć w takim razie tą sprężynę. No złóżmy to tak, jak być powinno. Dajcie mi sekundę.
Na szczęście jestem przygotowany na takie rzeczy, nie głupcie tej sprężyny. Ona amortyzuje młynek, młynek ma na niej stać. Ja nie mówię, że zgubiliście, bo robię to na wariata, ale wydaje mi się, że nie było. No, albo gdzieś spadła. Tego nie wiem. W każdym razie mam, to dokładam. To nie są jakieś tam nie wiadomo jak drogie części. Przypominam wszystkim, którzy mi wmawiają, bo próbujecie, niektórzy z was mi wmawiać, że tu jest wkręt. Nie ma. Po co jest ta dziurka? Bo jest, ale wkrętu tam nie ma. Lecimy do środka. Odkręcamy zawór wody. Jeszcze nie zapomnijcie o tej gumce. Tu na szczęście nie zginęła. Zaraz ją umyjemy. Zaraz pójdę umyć te wszystkie rzeczy, takie, które na szybko można umyć. Wykręcamy zawór wody. Wy zaglądacie do środka. Tylko odbiorę telefon. Zaraz wracam. To przy okazji, słuchajcie, sobie umyłem tą końcówkę. Tu się nie czepiajcie, że tu jeszcze jest przykurzone kawą, bo to tak jak mówiłem, będę mył na mokro. Ale ja muszę niedługo uciekać z firmy, a chcę ten ekspres odpalić, wycenić, wysłać klientowi, żeby do rana mi odpisał, czy robimy, czy nie ma jakichś przeszkód, chociaż tam wstępnie się umawialiśmy, żeby rano go dokończyć, bo przyjdą mi końcówki do grzałki o 9, więc robimy dalej. No to teraz 2 wkręty od zaworu wody. Jeden wypadł był, a drugi leży tu. Wiadomo, cały ekspres trzeba umyć. Wyciągamy zawór wody. Jeśli robicie to zaraz po wyłączeniu ekspresu, to uważajcie, bo jeśli on trzyma, to buchnie wam tu gorąca woda, para i tak dalej. Wszystko to do wyczyszczenia i wymiany. O-ringi oczywiście do wymiany. I standard, słuchajcie, we wszystkich dlatego jakie robiłem w tym tygodniu, to wygląda identycznie. Pokazywałem to nawet chłopakom i dziewczynom, bo mamy dziewczyny na Discordzie. Tak wygląda ta uszczelka. W nowych, już to nieraz mówiłem, Philipsach, któraś z nich jest niebieska, nie pamiętam która, no ale zobaczcie, to nie może trzymać. To nie ma prawa trzymać. Tędy ucieka woda, dlatego on przestaje robić kawę, dlatego tu klient mi mówił dzisiaj rano, jak mówił o tym roczku syna, że dlatego robi się błoto, że kawy się leje mało, że ten ekspres syczy, sapie. No bo tędy spiernicza mu ciśnienie, proste. Ten zawór rozbieracie i wkładacie do odkamieniacza, jeśli chcecie go zregenerować. Jeśli on nie trzyma, to raczej się ich nie regeneruje. Ja to zrobię, dajcie mi chwilę. Zdjąłem, słuchajcie, zegarek, bo zapominam ciągle zdejmować tego zegarka, zniszczę ten zegarek. No, wyczyszczony, wypielęgnowany, złożony z powrotem. O zaworze wody też już było, jak go rozbierać nieraz, poglądajcie. Zakładamy nowe uszczelki, bo warto by było go też wytrzeć, bo się będzie ślizgał. Chwilunia. Zakładamy nowe uszczelki, a uszczelki mam tu, czyli mała na czubek. Zacznijmy od dużej, bo akurat taką znalazłem. Wjeżdża nam tu. Pyk. To taka. Sprawdzajcie, zawsze łatwo się pomylić w pośpiechu, w ferworze walki. I druga jedzie tu na dziubek. Naciągamy. Mamy to. Jeszcze nie koniec, panie Bartku. Jeszcze 2 uszczelki tu. Jedna. I no wyłaź. I już szukam, kurczę, już się skończyły, dopiero zamówiłem 50. Szybko schodzą te o-ringi, to prawda. I druga, tak? To ta? Nie, to za duża. I druga, taka? Taka. Mamy 2. To, co zawsze wam powtarzam, natłuśćcie czymś, to nie chodzi o to, że one będą trwalsze czy jakieś, chociaż chyba też. Natłuśćcie, zanim włożycie z powrotem, żeby się ładnie ułożyły, żeby się nic nie podgięło, żeby się nic nie zniszczyło. Wkładamy i teraz, tego nie róbcie wkrętarką. Ja to robię wkrętarką, bo jakąś tam wprawę już mam i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym to ukręcił. Te wkręciki nie są magnetyczne. Spróbuję to zrobić tak, żebyście cokolwiek widzieli. Można sobie wsunąć. Czy się uda? Nie wiem. A można sobie po palcu. No nie widzicie tego. No musicie wkręcić te 2 wkręty. Róbcie to śrubokrętem, żeby nie przekręcić gwintu, bo tu jest gwint z plastiku. Nie zrobię tego tak. Muszę sobie spojrzeć prosto na ekspres. Gwint z plastiku, jeśli przekręcicie, to tu jest tragedia, bo tak naprawdę albo trzeba jakieś rzeźby uprawiać pod tytułem klejenie tego, dorabianie tutaj jakichś cudów, robiłem takie rzeczy, albo trzeba wymieniać ramę ekspresu. Czy można ją kupić? Szczerze? Nie wiem, rzadko mam takie przypadki. Mnie się nie zdarzyło osobiście przekręcić tutaj gwintu, o. Ale bywały takie. No i co? Wnętrze mamy zrobione. To załóżmy, że jest wymienione.
Trzeba będzie puścić na nim odkamienianie. No ale jeszcze zaparzacz. Co robimy w zaparzaczu? W zaparzaczu rozkręcam głowicę, rozkręcam to wszystko, wyciągam sitko. Zresztą zróbmy to. Ile już mamy czasu filmu? 16 minut. No to nie ma tragedii. Wykręcam to. No weź. Tu też uważajcie, bo też niszczycie niektórzy te zaparzacze, zwłaszcza przy dokręcaniu. Wykręcamy drugi wkręt. Ściągamy. I tu uważajcie, bo tu w starszych modelach wypadnie jeszcze kulka. W tych jest taki tłoczek. Widać? To jest zaworek, który ma domykać głowicę. Jego psikamy od razu. Teraz wyciągamy głowicę. Można sobie pomóc śrubokrętem, można sobie pomóc palcami. Tu są takie zaginane zapadki. Chodzi mi dokładnie o te. Widać? To trzeba wcisnąć zaparzacz w dół. Można to robić palcami, ja to często robię palcami, często śrubokrętem, jak mi wygodnie. I w dół wpychamy. Uważając na ten drut. O, mamy wyjętą głowicę. Oczywiście uszczela do wymiany. Tam poleciała. Oczywiście sitko i tu zawsze jest. A co to takie siteczko jakieś z taką cienką? Co to jest za sitko? To nie jest oryginalna od Latego. To nie jest oryginalny Torx od Latego, moi mili. Jakiś malutki. Co to się tu dzieje? Zdecydowanie to nie jest oryginalny Torx. Czy ja mam gdzieś taki kluczyk? Ktoś tu coś kręcił. Albo zgubił. No mówię, ten ekspres na bank był grzebany. Bo to widać było. No mam tu jakiegoś takiego małego. Dobra. Będę ręcznie odkręcał. Nie chcę mi się już szukać bitów. Ale w żadnym Latego nie spotkałem takiego małego Torxa, więc drogi kliencie, co ty tu próbowałeś zepsuć? A może coś się zmieniło, wiecie? A może w fabryce ktoś źle wkręcił? No nie wiem. W każdym razie wykręcamy. Trochę to potrwa. Takie niespodzianki też się zdarzają i to wiecie. Chcecie coś zrobić na szybko, a tu nie macie kluczyka, a tu trzeba bita poszukać, a tu to, a to tamto. Już nie będę teraz, mam bity oczywiście, kręcimy. Już chyba palcami dam radę. Tak jest. A może i nie. O. A coś mi się tu, słuchajcie, nie podoba, ale nie o to w tym wszystkim teraz chodzi. To sobie zostawiam, później sobie sprzątnę. No, nie wygląda, żeby ktoś to sitko odkręcał, więc ja idę jeszcze ten zaparzacz opłukać, na razie umyć przede wszystkim to sitko i tą głowicę i zaraz wracam. No i słuchajcie, mamy umyte sito, to wszystko i tak. Pewne rzeczy się myje tak czy siak, tak jak to sitko w głowicy, tak jak to wszystko, bo po co potem do tego wracać, ale ja wam chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, do której zmierzam. Oczywiście to muszę tym kluczykiem dokręcić nieszczęsnym, gdzie ja go położyłem. Gdzie on tu leży? Jest. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz, jak odpalimy ten ekspres, gdzie mamy wykluczone wszystkie wycieki i tak dalej, jak odpalimy ten ekspres za chwilę, to jesteśmy po sprawdzeniu jeszcze paru rzeczy na końcu procesu diagnostycznego dopiero. To kończy się diagnoza. Ja mam 20 minut filmu, było parę pauz, więc powiedzmy, że taka diagnostyka to jest pół godziny, czasem godzina, czasem dłużej, słuchajcie, bo jeszcze uszczela, tu mam cały komplet uszczelek, bo no to nie jest takie proste, wiecie, tak jak czasami tu przychodzicie do mnie klienci drodzy i mówicie, żebym zerknął, żebym zdiagnozował ekspres, bo to pewnie jakaś bzdura. Za duże są te uszczelki. Co to są za uszczelki? To nie są uszczelki od tego. To są uszczelki od tłoków DeLonghi. Czyżbym zamówił nie te uszczelki, co trzeba? Czyżbym nie miał już uszczelek? Niemożliwe. Tu są te uszczelki. Aż się przestraszyłem. Czy to są te? To też nie są te. A może? A może tak? A może nie? Wygląda, że te. Nie, też nie te. Sprawdźmy. A może? No dobra, to jakby nieistotne uszczelka głowicy zaparzacza Saeco. Czy ona jest ok? Zaraz się dowiemy. Składamy to i kończąc myśl, to jest, słuchajcie, dopiero koniec procesu diagnostycznego, gdzie mogę dokonać wyceny. I teraz klient rezygnuje. Rzadko się zdarza, bo z reguły te sprzęty warto naprawiać. Ale teraz klient rezygnuje i to wszystko, no część rzeczy zrobiliście, no przecież nie będę teraz, słuchajcie, odkręcał sitka i go brudził specjalnie, no umówmy się, ale to jest robota
która generalnie, jeśli nie bierzecie za diagnostykę, ja biorę pieniądze za diagnostykę przy rezygnacji z naprawy, o tym wiecie, bo o tym już nieraz mówiłem, jeśli nie bierzecie, to jest wasza robota za darmo. Czyli powiedzmy ta pierwsza godzina to jest diagnostyka i o tym też mówię, że pamiętajcie, że to przy Latego, których robię dużo, to jest dosyć prosta sprawa, bo tutaj są standardowe usterki, to nie jest uszczelka od tego. To nie jest uszczelka od tego, więc ja nie mam uszczelek, jak się właśnie okazało. Zaraz sobie zamówię. A tu... No co, no pozostaje mi włożyć starą, bo części nie przyszły. Tu mam jakieś za duże, jeszcze spojrzę. Może się jakaś uchowała. Chyba się uchowała, słuchajcie. To chyba będzie to. Gdzie lecicie? Czy to będzie to? Nie. No muszę znaleźć tą starą i szybko domówić uszczelki, więc zrobię to od razu. Zamówione. Zakładam starą uszczelkę. No nie mam nowej, jutro przyjdą rano. Więc to wiecie, to można zrobić z tej strony nawet, więc to nie problem. Poza tym, tak jak mówiłem, będzie to wszystko rozbierane. Tu uważamy na ten drucik, pamiętajcie. No i co? I mamy zaparzacz złożony, mamy zawór wymieniony. To ja tu, słuchajcie, sprzątam i odpalamy, sprawdzamy i kończymy. No i dobra, słuchajcie, cały jestem już upocony, umoczony wodą, więc robimy test, final test. Przełączam się na tą kamerę. I tak wygląda diagnostyka, moi mili, więc nie wymagajcie od serwisu, żeby on wam zdiagnozował ekspres w 5 sekund. I też miejcie na uwadze, że to jest trochę roboty, bo każdy przypadek jest inny. No w Latego te usterki się powtarzają, ale sami widzicie, sprawdzam, czy nic tu nie popsułem, ale nie. Jeszcze pozostała wymiana o-ringów, to wszystko robimy, był film o przeglądzie. Odpalamy. Odpalamy, jeszcze tacki. A gdzież one są? Tu. No i będziemy wiedzieć, czy ten ekspres w ogóle działa. Odpala się. To jakiś plus. Patrzymy sobie na razie tu, chociaż nic nie było rozpinane. Oczywiście jak rozpinaliście, to posprawdzajcie. Jakiś pojemnik czysty, brudny, wszystko jedno. No i lecimy. Lecimy z tematem. Przybliżę wam. Och, gorąco, słuchajcie, gorąco. Grzeje się. Sprawdzamy końcówkę. Ja ją wymienię jutro. Tak wygląda. To mieliście cały proces diagnostyczny. Znaczy doprowadzenie, źle mówię, doprowadzenie, słuchajcie, ekspresu do tego, żeby go zdiagnozować. Czy młynek mieli, czy nic nie cieknie, czy się kawa zrobi. Pewne rzeczy już zrobiłem, no bo to się robi. To się robi już, żeby 2 razy sobie tej samej roboty nie robić. No tak to działa. Na razie się nic nie dzieje, ale chyba się stanie. Tak, widzicie? Kawę już będzie robił. To, że chlapie, tu nie ma osłonki. Jak jest ciepła woda, możecie tu sobie napsikać od razu płynu. Co zostało sprawdzić? Zmielić kawę i ze 3 razy spienić mleko, żeby sprawdzić, czy tutaj spieniacz działa. Pojemnika karawki nie dostałem, więc no, nie sprawdzę, ale dobra, kawa. Bałagan, chaos. Widzicie, nie przejmuję się, bo to wszystko jeszcze będzie sprzątane. Młynek jest teraz pusty, więc pierwsza kawa to będzie dziadostwo. A zróbmy od razu cappuccino, niech spienia. Młynek działa. Teraz już wiemy, że działa. To mogliśmy sprawdzić na uszkodzonym młynku. Będzie spieniał mleko. To przy okazji sprawdzimy 2 rzeczy. Ja już w waszą stronę, bo tam raczej nic nie cieknie. Czekamy na mleko. No oczywiście bez karawki będzie nam leciała para, ale to o to chodzi, moi mili. Niech się zagrzeje elektrozawór, bo jak wiecie, on w momencie jak się zagrzeje, to przestaje spieniać. Więc niech to mleko trochę popompuje. Dobra, przerwijmy mu. Wychładza grzałkę. Ten efekt to jest wychładzanie grzałki do zaparzenia kawy. No i czekamy na kawę. Ta będzie lurą, wiadomo. Bo młynek musiał się napełnić mieląc kawą. Nie chlap. No ale działa. Słychać w ogóle, że wszystko jest szczelne. Wiadomo, wylewka do wyczyszczenia. No to robimy teraz jeszcze raz cappuccino. I kończymy, moi mili. Ja przy okazji, robiąc to, przypomnę wam o kawkach, które tu mogliście widzieć. Zresztą one stoją za moją ręką. Przypominam o nich o każdych filmach. Kawa Coffee Doctor zielona. Poczekajcie, będę mielił. Come on.
Coffee Doctor zielona, najdelikatniejsza, 85% arabiki, 15% robusty. Coffee Doctor czerwona, 60% arabiki, 40% robusty, kawa mocniejsza kofeinowo, wyrazista w smaku. No i nasza najmocniejsza dzida, mocna dzida, 90% robusty tym razem i 10% arabiki. Kawa małpa coffeedoctor.pl. Napiszcie maila: panie doktorze, chciałbym zamówić kawę, dostaniecie ode mnie odpowiedź. Przypominam, rady, porady, pytania o zakupowe, problemy z ekspresami, grupa na Facebooku, do której link macie w opisie każdego filmu, każdego live'a. Dołączcie do grupy, przeczytajcie zasady, zaakceptujcie je i pytajcie, ale najpierw używajcie wyszukiwarki. Serwer Discord, o którym wspominałem, my uciekamy. Jak będziecie w sobotę oglądać film, będziemy w środku discordowej imprezy, także zapraszam do wsparcia. Te wszystkie wspierania, te wszystkie wasze tipy na live'ach, donaty gdzieś tam służą między innymi i wyposażeniu tego grajdołka i organizowaniu jakichś takich spotkań, bo fajnie się z ludźmi poznać, a nie znać się, wiecie, wy mnie kojarzycie wszystkich, ja was znam z komentarzy, z ników, ale osobiście was nie znam, a na pewno fajnie się jest poznać. Ekspres działa, zdiagnozowany. Ja zaraz dzwonię do klienta, jutro przychodzą ta część plus o-ring zaparzacza. No więc tyle, moi mili, z mojej strony. Powiedzcie, co sądzicie o takim chaotycznym filmie, na którym tak naprawdę skupiam się na ekspresie, gadam, wiadomo, ale robię diagnozę, ta diagnoza trwała pół godziny, powiedzmy 40 minut do godziny. Co sądzicie? Tyle. Widzimy się na live'ach, widzimy się na następnych filmach, na następnych materiałach. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Cześć!